Siemanko, moi drodzy, wczoraj dostałem przesyłkę. Moja przesyłka miała być dostarczona do hotelu, żebym po prostu przywiózł na Podlasie tą przesyłkę. A moją przesyłką była... Niespodzianka! Ale mnie zaskoczyła, powiem wam szczerze, wrobiła mnie niedzielę i to z tatą. No, ale wiedziałam, że jak nie zaangażuję taty do tego zadania, to Piotrek się może zorientować. Panie tato, zapamiętam. Właśnie moje zaufanie zostało nadszarpnięte. Tylko wiesz, jak my podróżujemy. A i patrzę, w ogóle to, podróżnicy, nie? Z walizkami. Powiem szczerze, nie pamiętam kiedy z walizką gdziekolwiek byłem, ale mój plecak był tak brudny, że powiedziałem mamie, żeby mi po pierwsze naprawiło, mi się rzepa jedna zepsuła, a po drugie... Tak, no, a po drugie, żeby mi tam rzuciła go gdzieś do pralki, wyprała, bo 4 miesiące był w podróży na 5 różnych kontynentach, także no trochę brudny jest. Dzisiaj plan pokazać wam, jak pięknie wygląda Warszawa, jak wygląda stolica Polski. I nie zbankrutować przy tym. No powiem ci szczerze, że nie wiem, czy może być drożej niż w Krakowie. Nie, no chyba nie będzie. Ale zobaczymy, sprawdzimy to. Sprawdzimy to, podamy wam jakie są ceny i oczywiście zjemy coś pysznego. A, i jeszcze obowiązkowo dzisiaj mleczny bar. Mleczny bar i pyszne jedzonko. No i właśnie jestem po nagrywaniu podcastu u Przemka Górczyka. Także super się gadało, 2 godziny nagrać. W ogóle wczoraj, teraz w ciągu 48 godzin ostatnich nagrałem 5 różnych podcastów z różnymi osobami. Także fajnie, że ludzie chcą słuchać mojej opowieści. Bardzo mnie to cieszy, że mnie zapraszają. Jak tylko się pokażą, będę udostępniał, żebyście mogli też posłuchać. Idziemy na zakupy. No, Ala mówi, że zrobiliśmy najgorsze, co mogliśmy zrobić, czyli dzień wcześniej, przed Wigilią, wybrać się na zakupy świąteczne. Zakupy będziemy robić, ale nie pokażemy wam, co kupimy, ponieważ to będzie przed Wigilią puszczone jutro rano. Także bez sensu, bo trochę byśmy... Ale żeby nie było, to nie wszystkie zakupy nie, to będzie dzisiaj robimy, tylko ostatki. Troszkę, tak. Ostatnie takie całkiem. Ja ogólnie nienawidzę zakupów. Zdecydowanie wolę kupować w internecie. Ja też. Bo chodzenie po sklepach to jest dla mnie udręka. No ale cóż, czasem trzeba. Zróbmy sobie dzisiaj taką zabawę w odcinku, żeby było coś innego niż zawsze. Dajcie znać, jaki najdziwniejszy prezent dostaliście, albo jaki najdziwniejszy prezent komuś kupiliście. Miałaś coś dziwnego, co kiedyś dostałaś? Musiałabym się nad tym zastanowić. No ja właśnie też, także zastanówcie się tak na spokojnie i dajcie znać, albo dajcie znać, kto z was bardziej lubi robić prezenty, a kto dawać. Bo ja na przykład wolę dawać, nie lubię dostawać. Ja wiem, jaki dostałam najdziwniejszy prezent. Wyjazd do Pai na 2 dni z Phuket. To nie było na święta. A to sorry, nie na To święta. święta. Nie, o, kochanie, że ci dałem znakomitość 2 lata temu. Sushi w tym. Gdzie my jedliśmy sushi na święta 2 lata temu? A, no, 2 lata temu na święta byliśmy w Filadelfii. Było minus 17, my bez kurtek. Wszystko zamknięte. Przyjechaliśmy na Wigilia była, o 21 przyjechaliśmy do hotelu. hotelu. To ja ci dam w prezencie, to ja je zamówiłam, że byłam taka zła. Ale to była taka tragedia. Uwierzcie mi, że nikt w życiu nie jedliście nic tak niedobrego, jak to sushi w Wigilię w Filadelfii. To sushi było okropne, a na pierwszy dzień świąt zjedliśmy jakiegoś najdroższego kebaba, czy coś tam. Nie to też było Wigilię. Aha, to mieliśmy kebab i sushi, to była nasza Wigilia. Aha. Jedyne co było otwarte to były donaty i zjedliśmy na pierwszy dzień świąt, już chodziliśmy, nic nie było otwarte, były tylko donaty, Mr. Donut i zjedliśmy donaty na pierwszy dzień świąt. No nie, to były... Ale jak to mówią, ważne, że razem. Ja to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że to były najgorsze święta w moim życiu, ale ważne, że razem. No właśnie, ważne, że razem. Ale nadrobiliśmy w zeszłym roku, mieliśmy super święta i w tym tak, roku też było super, a w przyszłym roku czas pokaże. Czas pokaże. A jaki sweter z reniferem. Gdzie? A, tam, no. Fajny, powiem wam, że to fajnie taki czuć klimat świąt. I to jest świetne. Mimo, że nie ma śniegu, a fajnie jakby ten śnieg był oczywiście, bo wtedy było czuć jeszcze bardziej ten klimat. No ale nie można mieć wszystkiego w życiu, niestety, ale w Zakopanem będzie. Tak słyszałem. Musi być. Dogadaliśmy się tam z burmistrzem Zakopanego, że będzie śnieg. W Tajlandii w ogóle niestety, mimo że ozdób jest bardzo dużo, to jakby tego klimatu się nie czuje.
No, to jest jednak inaczej. Mimo, że oni się starają, żeby ludzie czuli klimat, bo jest Tak. wszystko ładnie ubrane Ale i w tak dalej. tropikach święta, o właśnie, może to są też osoby, które mieszkają w tropikach. No dajcie znać, czy dla Was te święta to jest taki sam jakby klimat, jak te święta w zimnych, Nie, powiedzmy, no, właśnie nie. miejscach. O, Taiwok. Ale chcę do Tajlandii. Tajlandię mamy w Warszawie. Zakupy. Sklepy z książkami. Kupiliśmy Potęgę opowieści. To mi się bardzo przyda do prowadzenia kanału. I jeszcze Psychologia sprzedaży. Brian Tracy. Książki rozwijające. Pamiętajcie, bardzo warto kształtować się. Tak, a ja jeszcze dodam taką ciekawostkę, że bardzo polecam kupować książki z drugiej ręki, na przykład na OLX albo na Vinted i wtedy jest dużo taniej. No, tak. No i przyjechaliśmy po zakupy, a tak naprawdę sobie kupiliśmy tylko książki. Ale to są akurat książki, dużo książek mamy już przygotowanych na sezon, które po prostu trzeba przeczytać, trzeba się ich nauczyć, bo nie tylko wystarczy przeczytać, ale trzeba się tego nauczyć. To jest bardzo ważne. No i zaczynamy zwiedzanie Warszawy z moją syrenką. Zwiedzanie Warszawy to za dużo powiedziane, bo jest zimno, więc Nie, to będzie idziemy szybkie. się tak przejść po prostu przez jarmark i przez Nowy Świat i Tak, i Krakowskie oczywiście, Przedmieście. i oczywiście coś zjeść. Tak. Pysznego na jarmarku i zobaczymy od razu, jakie są ceny tutaj porównywalne do tego, jakie były w Krakowie. Dobra, mieliśmy iść starym miastem, ale najpierw stwierdziliśmy, że przejdziemy przez jarmark i wrócimy po prostu tędy. Wszystko fajnie w takim zwiedzanku, gdyby nie temperatura. Wszystko by było ok. No i dobra, wchodzimy od tak zwanej dupy strony, co nie? Chyba tak mi się Chyba wydaje. tak. Chyba wchodzimy od tyłu na ten jarmark. Zaraz zobaczymy, co tutaj dobrego mają. O, on podkowy robi? Dziwny biznes. O, zobaczmy ile ten grzaniec. Grzaniec. Ile kosztuje? Jest cena? Tak samo jak w Krakowie. 20 zł. No tak samo, no. Grzaniec jest ta sama cena. To jest pewnie nawet to samo, ta sama firma pewnie nawet. Oscymek. Ciekawe, ile tutaj stoisko w ogóle kosztuje, bo w Krakowie jest to podobno tak okropnie drogie. Słyszałem dwie informacje. Jedna, że płacą 20 000 za miesiąc za wynajem, Boże. a druga, że 2000 dziennie. Czyli Ojej, wtedy by jeszcze wychodziło więcej. jeszcze więcej. No tak, no to nic dziwnego, że muszą wtedy robić Kanapkę. fajne chleba. No, za 50 zł. Tak. Wcale się nie ma co dziwić. No tak odpustowo trochę. Z Warszawy pamiątki różne. Ty, ale to jest też przesada. 5 pierogów za 30 zł. Polska to jest kraj dla bogatych ludzi. Tak, ja to cały czas powtarzam. Że tutaj trzeba naprawdę mieć dużo pieniędzy, żeby korzystać z takich rzeczy. Naprawdę, tu można kupić mydło i powidło. Wszystko Ej, jest. naprawdę. Tu mydło dosłownie. sprzedają. Dobra, moi drodzy, sprawdzimy, ile tu kosztuje pajda ze smalcem, bo właśnie tutaj jest. Pajda full wypas na ciepło 35, czyli tak już taniej z kiełba. No. Czyli to jest taniej tak naprawdę, bo tam full wypas kosztowała ponad 50. To jest troszkę taniej. Co Ale bierzesz? zobaczmy właśnie, co tu mają ciekawego. A ile bigos Co tu, kosztuje? kurde? Bo ja bym chciała bigos. Skąd ja mam papierosa w kieszeni? Jaki przepał, ty. Nie mój. Ja tą Nie kurtkę palisz. mam założoną pierwszy raz do 8 lat. Może kiedyś paliłem, a nie wiem. Może nie pamiętam. To Pawła. To nie moja kurtka, to Pawła. To jest barszcz czerwony, dycha, grochówka 25, żurek 35, gulaszowa 35. To w Krakowie i tak było jeszcze droższe o 5 zł. To jest troszkę taniej. Bierzesz coś czy nie? No chcę coś, ale jeszcze nie wiem co. No dobra, to tak naprawdę już zaraz będzie koniec, bo to już są zapiekanki tylko. Frytki z prężynki po 20 zł. A nie, to zakręcone frytki 20 zł. To jest dużo, tak? Dużo. No, moim zdaniem dużo. To jest dużo. Nie no, ja Jak jestem... fajnie
popatrzyłeś, że się Bo ja nie wiem. upewnić. Bo ja nie wiem, czy to dużo, czy nie. Ale nie no, cena grzańca to jest na pewno moim zdaniem przesadzona. No 40 zł za kubek duży zapłacić to jest... Tym bardziej, że tak naprawdę to jest w sklepie takie tanie. No i tutaj możecie, moi drodzy, zobaczyć, jak wygląda choinka w Warszawie. Powiem szczerze, że ta w Krakowie całkiem spoko, przyzwoita. Co w niej takiego wyjątkowego jest, nie wiem. Później tam pójdziemy. No w sumie to już chyba teraz tam idziemy, nie? Nie, Bo no to idziemy będziemy... najpierw po Starym Mieście pochodzić. A nie będziemy tamtędy wracać do auta po prostu? Nie, tamtędy będzie nam lepiej do auta wracać. Przecież nasze auto tam stoi. Nie, nasze auto stoi tak, że będzie nam tam Aha, no za to dobra. ulicami. No to idziemy najpierw tam, później pójdziemy dalej, idziemy na Stare Miasto. Dobra, zmiana planów, jednak na początku idziemy tutaj. Zobaczyć, co się dzieje, wam pokazać, jak to wszystko ładnie to wygląda. O, jaki ładny napis Warszawa. To zaraz tam podejdziemy zdjęcie zrobić. Ej, Mikołaj, patrz. Prawdziwy? Prawdziwy. Chcesz na kolana? Ty, Ala, ja ci dam do starego faceta na kolana siadać, na pewno. Żebym się nie musiał zaraz z Mikołajem tutaj bić, Ala. Ale... Bo zrobię awanturę zaraz. O, O, patrz, Grinch. to już bardziej. A ostatnio oglądałam 2 dni temu. Oglądałeś Grincha? No dałem kiedyś, no. Warszawa. Fajnie, właśnie zaraz stwierdziliśmy, że wystarczyło komukolwiek pyknąć fotę i tak nic nie widać. Właśnie teraz Ali mówi, że wyobraźcie sobie, jakby to było biało od śniegu po prostu. Pruszyłby śnieżek taki, to było tak cudowne. Ale jeszcze Polska ma szansę się zrehabilitować. Jeszcze kilka dni jesteśmy. i Na będziemy Wigilię w już, górach. tak, na Wigilię już nie ma co liczyć, ale Ale później ma jeszcze- być. Tak, dokładnie. Bardzo liczymy na to, że jak pojedziemy na Sylwestra, to Ala się nauczy jeździć na snowboardzie. Ja sobie pojeżdżę normalnie, nie muszę się uczyć, bo od małego jeżdżę na desce, chociaż nie byłem już wiele lat. Nie byłem jakieś 8 albo 10 lat w górach na desce, także będzie też wesoło na pewno. O ile znajdę instruktora w takim terminie, bo No. sobie wymyśliłam, bo ja cię nigdy nie jeździłam. Więc wolałabym od razu się nauczyć O, poprawnie jeździć. może mamy tu jakiegoś instruktora jazdy na O. snowboardzie. Który by chciał 30, tak? Będziemy? No 30 będziemy na stoku. Tak, Także oczywiście zapłacę normalnie, po prostu chciałabym, żeby ktoś mnie nauczył, tylko nie wiemy na jakim soku będziemy. Tak, i szukamy cierpliwych ludzi. Szukamy cierpliwych zdecydowanie. Najlepiej instruktorów dziecięcych. Właśnie, o, tacy są najbardziej cierpliwi. Instruktorzy dziecięcy dla dorosłych, to coś dla mnie. Idealnie pasuje do Ali. Też jak jest tu taki... O, co to gada? Serwus, panie ładny, lawa jesionka. O, Jestem choinkowym skrzydłem. o, ciekawe. Choinkowe skrzaty. Każdy gada co innego. O, patrzcie, to jest ładnie ubrane. Każde drzewko. Pięknie jest w Warszawie na święta, naprawdę pięknie. No, warto było przyjechać. Bardzo warto. A No, ty ile lat nie byłaś na święta w Polsce? 4 lata nie było. Bo ty wyjechałaś przed świętami wtedy? Czy po świętach, jak wyjeżdżałaś? Bo Nie, ty no, w po zimie świętach. wyjeżdżałaś. 4 razy nie byłam, tak? 4 razy nie byłaś, okej. Ja nie byłem, naprawdę, z 8 albo 10 nawet, nie, ciężko mi określić. Zobaczcie tutaj, co jest dla dzieciaczków zrobione. Ale to ładnie wygląda. Jeszcze o jedną ciekawą sprawę chciałem was zapytać. Jakie macie wyjątkowe zwyczaje u was na Wigilii? Bo każdy wie, że w każdym regionie w Polsce są inne zwyczaje. Ja na przykład, tak jak wam mówiłem, pierwszy raz w życiu będę w miejscu, gdzie święty Mikołaj przyniesie mi prezent w Wigilię. Zawsze przynosił 6 grudnia, czyli w Mikołaja. Ten rok będzie wyjątkowy dla mnie. Gdzie byłem 6 grudnia? Zastanówmy się, bo Mikołaj chyba mnie zgubił z GPS-u, bo nie dostałem w tym roku prezentów od niego, ale to może dlatego, że wiedział o tym, że 24 mi przyniesie. Może tak być. Ja też nie dostałam żadnego prezentu Od Mikołaja? 6. A gdzie byłaś? W Tajlandii. Tajlandii. No bo do Tajlandii nie dolatuje. Dolatuję. A z takich tradycji, no to na przykład wkłada się u was sianko pod obrus? No i kapustę też. Znaczy Kapustę? pieniądze, nie kapustę, pieniądze. A, Pieniądze się wsadza, żeby się rozmnożyły.
Mój wujek na przykład zawsze kupony totolotka sobie wsadzał, żeby wygrać, w końcu nigdy nie wygrał. A zostawia się puste miejsce Tak, dla, zostawia się. Jak to się mówi, wędrowce jakieś czy tam? Zostawia się. A na przykład zawsze u Was jest równe 12 dań? Wiesz co, no różnie, a staramy się, wiesz, tam doliczamy do tego jakiś tam... Dobra. Policzymy w tym roku na Wigilię, No tak, ile policzymy, będzie. ciekawe. Zobaczę w ogóle, jaka jest różnica między tym, co u mnie w domu się je na Wigilię, a tym, co u Ali zjem. Bo to na pewno też będą różne dania. Tak. Ja mieszkam w górach, ona mieszka na Podlasiu. Na pewno się to troszkę Macie będzie kutie różniło. u siebie? A co to jest kutia? Kutia, no to takie z makiem, takie... Ciężko mi odpowiedzieć, co to jest, bo ja tego nie wiem. Może takie Ale- z smakiem. Nie wiem, a na przykład Nie macie wiem. kapustę kiszoną z grochem? Nie, no mamy, Ale wy nie macie nawet takiego żurku kwaśnego jak mamy my, nie? bigos i mamy pierogi. To oczywiście. też, pierogi też mam, z kapustą i z grzybami. Mamy barszczyk. Mamy też barszczyk z łóżkami przede wszystkim. Mamy krokiety, Tak, u nas też rybę, takie paszteciki. rybę po grecku też. Karp u nas niestety, ja nie lubię bardzo. Karp, no u nas też, ale to tylko tata jadł, nikt inny. U nas nie, u nas to starsze pokolenie je. No, my zawsze jedliśmy łososia albo tuńczyk, albo mieliśmy łososia, albo kupowała nam mama Ale pstrąga. w tym roku mama zrobi sałatkę śledziową, bo tak nachwaliliśmy Ojeju. ostatnio. I mama zapytała, czy mam jakieś zamówienie i To powiedziałam, jest- że to... Powiem wam tak, to jest sałatka, która jest, to jest typowo z waszych regionów, czy tam Nie, bardziej to nawet jest ta też- Białoruś i to wszystko tak, dalej? rosyjska też, to jest... Rosyjska to jest, to właśnie. się nazywa podszubką albo szuba, No. podszubą. I coś najlepsze takiego, jest to, no. jak ja byłem w Naddniestrzu, gdzie oni się uważają za Rosjan właśnie. Byłem w Naddniestrzu, to żeby... I dali mi taką sałatkę. Nie też zapłaciłem tak horrendalne pieniądze, że szok. To było tak niedobre i jak sobie pomyślałem właśnie, jakie pyszne mamy Aliem, to już No, nie mogę doczekać na będzie. święta. A co jeszcze Będzie. takiego wyjątkowego A na się przykład je? to u mnie w rodzinie nie, ale wiem, że jest taka tradycja, że się wkłada łuskę karpia do portfela, że pieniądze. A to u nas to było dawno kiedyś tak się robiło, ale już dawno tego nie robimy w ogóle. No ale kolendy, opłatek Tak, oczywiście. A opłatkiem jak się u was dzieli? W sensie każdy z każdym Każdy z podchodzi? każdym, no. To u nas Każdy z też. każdym i się składa życzenia. Tak. Kolendy sobie lecą, Kevin. Ej, no właśnie, a teraz mi powiedz na przykład, jak ta gwiazdka do was przynosiła prezenty, to co, one już leżały pod choinką, jak na przykład byliście tak, dziećmi? tak. Przychodziliście na Wigilię, już Mama nas leżały... zamykała w pokoju Aha. i my wypatrywaliśmy gwiazdki pierwszej, która się pojawi Ale na my niebie. też ogólnie wypatrywaliśmy gwiazdki, ale prezenty przynosił Mikołaj, ale... To nie, to u Ale nas- Mikołaj przynosił prezenty, kiedy się pojawiła Tak, pierwsza gwiazdka. a my no. wypatrywaliśmy jako dzieci, szukaliśmy, mama mówi, pojawiłaś się i prezenty się znajdowały pod choinką nagle i był szał, ale nigdy nie mogliśmy otworzyć prezentów, dopóki nie zjedliśmy wszystkiego. No wiadomo. Wszystko dopiero na sam koniec i wtedy rozdawanie prezentów i Kolendy się śpiewało. kolendy, tak, no. Ciekawe, a pasterkę jak spędzacie? Impreza? Nie, do kościoła chodziliśmy zawsze na 12 w nocy. No my mamie też mówiliśmy, że idziemy do kościoła, A nie, no to ja chodziłam ale nie dochodziliśmy tam nigdy. Zawsze Nie, robiliśmy u nas w pasterkę z ogóle kolegami. U nas się w ogóle nie pije alkoholu, nie je się mięsa na Wigilię i się nie pije No to tak, alkoholu. no to tak, nie pije się. No chyba, że, czekaj, czy jakiegoś grzańca się piło czasem? U Nie wiem, nas nie na pamiętam, bo święta alkoholu tak, nie ale piję na ogólnie, bo Wigilię. ja jestem porządny, także ja nie piję alkoholu. Ale, no, ale Kevin później musiał być obowiązkowa. W tym roku o 20 na Posenie, pamiętajcie, też będzie na pełno. będzie. I w ogóle w tamtym roku, nie, 2 lata temu, Ala pierwszy raz ze mną Ale oglądała tylko w Nowym Jorku. drugą część, tak. No, ciekawe w tym roku, pewnie na pierwszy dzień świąt będzie. Trzeba oglądać obowiązkowo. I w ogóle świąteczne filmy sobie pooglądać, bo to będzie fajnie. No ty Widzicie? będziesz oglądał, bo ja to będę pomagała mamie przygotowywać święta. A ja będę pomagał wam zjeść. Okej. To jest dobry układ. O, popatrz, tam jakieś te są. Coś się świeci, chodź, idziemy zobaczyć. Takiego tak. Wiesz mniej więcej, masz porównanie, co się jadło. Czy coś takiego było, co u Ciebie nie ma? Nie liczę żuru, bo żuru na pewno u Ciebie nie Tak, ma, bo to jest ale- wyjątkowe u nas, ja tego nigdzie nie widziałem. Że Nie, taki nie. bardzo kwaśny żur z grzybami i z uszkami właśnie. No to nie wiem, nie zauważyłam nic takiego, podobne są mniej więcej dania. Tylko no mówię, ja pamiętam zawsze tą kutię u nas, bo to moja babcia robiła, świętej pamięci. Ale to jest tak placek jakiś? Nie, to czy... takie, Jezu, ciężko to powiedzieć, jak takie kulki jakieś takie z makiem. Ja znam tą nazwę, ale ja nie kojarzę tego, żebyśmy to... My coś jemy z makiem Ja też, nie lubię ale maku, nie wiem, co ja to nie jest. lubię maku, więc Ja tego... właśnie lubię. O Boże, jak się ładnie wysiada. Ja lubię makówki bardzo. Bo zawsze lubiłem. Makówki się mówi? Nie wiem. Makówki, drożdżówki z makiem. Lubię makówki, bo... Bo, zawsze lubię. bo nie wiem. Wiesz, jak takie dziecko 5-letnie. A co lubisz? Makówka, a dlaczego? Bo lubię. To zawsze lubiłam. Nie mam wytłumaczenia dlaczego, ale lubię. Patrz jak fajnie się to świeci. To.
Ale klimacik po prostu, no to No. aż się chce być, naprawdę chce się być. W sumie ja cię trochę namówiłam na święta w Polsce, nie? Bo ty jesteś moim świętym Mikołajem. No. Ja jesteś moją śnieżynką. Jeszcze bądź grzecznym, bo Tak. rózgę dostać. O właśnie, na przykład rózgę się u was dostawało, jak się było niegrzecznym? Pod choinką? Nie, to od Mikołaja się dostawało. Nie pod Szóstego? choinkę, no. Tak, a to Od Mikołaja. u nas, że pod choinkę, jak niegrzeczne dziecko było, to No. rózga. Czekaj, ja nie pamiętam, to może u nas też, ale na pewno od Mikołaja się dostawało, ale czy pod choinki się dostawało, to nie pamiętam. Kurczę, nie wiem, muszę mamy zapytać. Zadzwonię i zapytam. No i dobra, musimy jeszcze wymyślić jedną taką rzecz, czego nie ma, a co jest. Jak to nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale wiesz o tym. Czego nie ma. Zaraz właśnie sprawdzimy, czego nie ma na przykład u mnie, a co na przykład jest u ciebie. Dobra, no. Także wujek Google, wujek, który wie wszystko. Inaczej ja będę kiedyś takim wujkiem, który wie wszystko, a teraz po prostu takie mam w telefonie. Zwyczaje wigilijne. A tu jest Uniwersytet Warszawski, w którym miałam przyjemność się uczyć. A tu jest Piotruś. To ja, okej, dobra. Dawaj. Najpopularniejszy zwyczaj wigilijny w Polsce to rozpoczęcie wieczerzy wigilijnej wraz z okazaniem się pierwszej gwiazdki. No i wtedy dostawaliśmy prezenty właśnie. 12 potraw, sianko pod obrusem, dodatkowy talerz dla niespodziewanego gościa też. oraz przełajowa. No to dobra, to wszystko wiadomo. To Co jest było to ostatnie oraz co? no, łamanie się opłatkiem. A, no to wszystko mieliśmy. I na przykład, że jak w Wigilię, tak cały rok na przykład też, że co się zrobiło, co się To ja wymieniało i słyszałam tak bardziej dalej. o Sylwestrze, że No, jakiś Sylwestra- Sylwester taki cały rok. No oby nie, oby nie. Oby tak, Oby nie, fajny proszę. będziemy mieć Sylwester. Tak, skończę jak sobie źle. Wolę nie. Ja już parę sylwestrów przeżyłem takie, że wolałbym tego nie No kontynuować, i że co tam cały. jeszcze masz? No kochani, no jak ja mogę o tym zapomnieć? Jak ja z moim bratem Kasiurę czerpaliśmy taką, że po prostu szok. Na Jak kolędowaniu. będzie Łodzi, na kolędowanie właśnie. Miało się szopkę. Przeważnie tą szopkę dostawaliśmy od babci i od dziadka, taką drewnianą. Albo czasem się robiło po prostu... Koło, tak. Gwiazdę, sorry, Co? gwiazdę. To my nie mieliśmy żadnej gwiazdy. Tak, a to my z gwiazdą zawsze U nas nie, u robiliśmy. nas się robiło szopka, albo na przykład robiliśmy sami w przedszkolu, że było z kartonu, jeśli to była stajenka, no i w środku się robiło jakieś postacie, malowało coś w środku, no i z taką szaleńką się chodziło i kolędowało. A że ja z moim bratem zawsze lubiliśmy zarabiać pieniążki, to właśnie chodziliśmy i kolędowaliśmy tak. W ogóle my z moim bratem zawsze na patencie robiliśmy. Na przykład kiedyś też byliśmy ministrantami, ale przyjęliśmy się właśnie przed kolędą, bo wiedzieliśmy, że z księdzem się będzie chodziło po kolędzie i zarabiało hajs. No i tak było. Później, no cóż, rezygnowaliśmy. Ale wiecie, coś tam się miało. U nas się chodziło z taką gwiazdą i właśnie każdy był jakąś tam postacią. i O, się właśnie, odgrywało właśnie tu scenki. jest napisane, że w górach typowo. U nas tego nie pamiętam, bo my przeważnie święta gdzieś spędzaliśmy, wyjeżdżaliśmy gdzieś kolędowali, to raczej u babci byliśmy na wsi albo coś. I właśnie niektórzy też się przebierali. Znaczy, tu jest napisane, że w górach się przebierają. A to u nas Że też przebierają się się za przebierają. zwierzęta, za pastuszków, No. za Maryję z Jezuskiem i tak No, a u dalej. was się nie przebierało? No ja właśnie nie pamiętam, że u nas się przebierali. Może się przebierali, ale tego nie pamiętam. Okej. My się nie To przebieraliśmy nigdy. my się na pewno przebieraliśmy i z gitarą chodziliśmy, śpiewaliśmy. No kochanie, bo ty jesteś taka kolędowa. My A to co, ty my to wchodziłeś coś i co? my fałszowaliśmy A, coś. ale śpiewaliście Czekaliśmy coś. tylko na czekoladę, kasiurę i szliśmy dalej. Coś tam śpiewaliście, nie, że No. tylko weszliście, proszę dać. I tak Proszę dać, jak proszę Kevin sypnąć grosz. gumę nam dawali. Nie no tak, no robiliśmy robotę, trzeba przyznać. Co nie, Paweł? A jak? No i ale w ogóle tu ładne choinki wszędzie. Ale idziemy właśnie na Nowy Świat. I właśnie kolega nam przed chwilą wspominał, że tu właśnie Ferrero Rocher sponsoruje. To już od paru lat w sumie mówił, co nie? Ładnie Że to tak wygląda ładnie jest bardzo. wszystko porobione. No pięknie, pięknie, nie ma co gadać. Ale co, chyba nie idziemy już tam dalej, co? Nie, chyba nie ma sensu, wracamy. O, widzicie jak tu wygląda, mniej więcej myślę, że wam mogliśmy to pokazać. Tak. A palma jest ozdobiona jakoś? Wczoraj nie była. A, no to Nie, właśnie dziwne, co? Myślałem, że palma będzie też świeciła ładnie, że będą lampkami ubrana, ale wczoraj nie była na pewno, bo to pamiętam, wczoraj przejeżdżałem. O, ale pana bujnęło na bok. Wieje. Dobrze go bujnęło. nie zwróciłam Nie? uwagi. O, z jednej strony na drugą. Zaczął przedwcześnie świętować. Dni mu się pomyliły. Z pasterka.
ogóle jestem w szoku, no może nie w szoku, ale jest tak strasznie dużo zagranicznych turystów. Cały czas widać ludzi z zagranicy albo słychać. I najważniejsza rzecz, którą powinniśmy powiedzieć w tym odcinku, chcemy Wam życzyć wesołych świąt, Dużo zdrowia, dużo szczęścia w nadchodzącym nowym roku. pomyślności, spełniania marzeń i dużo podróży, bo podróże bardzo wiele nam dają w życiu. Jeśli macie możliwość, podróżujcie, a jeśli nie, to podróżujcie z nami na kanale Podróże Wojownika i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Bądźcie dobrymi ludźmi, bo to najważniejsze. Wesołych świąt. Dokładnie tak. Idziemy dalej. Nie no, powiem wam, że ta choinka w Warszawie to mi się dużo bardziej podoba niż ta, która jest w Krakowie. Ładna, no. Pięknie to wygląda. And the stars up above are smiling. Dobra, idziemy jeszcze tutaj zobaczyć, jak wygląda syrenka. Niedźwiedź polarny płaszcz. Ty, prawdziwy. Ja cię. Dzieci już krzyczą misio. A zdjęcie z misiem 50 zł pewnie. No, jak w Zakopanem. A nie zakopany, no. O, ładnie to wygląda No to też. jest lodowisko. O, ale czas. No mówiłam ci przecież. No mówiłaś, ja nie wiedziałem, o jakie miejsce chodziło. Kurczę, szkoda, że nie mamy więcej czasu, byśmy pojeździli. Lubisz jeździć na łyżwach? Lubię, no. Ja też, nie jeździłem z 15 lat, ale bym pojeździł Na z chęcią. Narodowym fajnie się jeździ. Nie wiem, czy to jeszcze działa, ale kiedyś działa. Nie, no działa pewnie. Jest tam lodowisko? Jest nawet parę. O, tutaj też się można napić grzańca. Ale tu jest czadowo. Silence on a very special Christmas Eve. Pięknie. No w Warszawie naprawdę się postarali o to, żeby te święta wyglądały jak święta. Tak zawsze jest? Co roku? Ładnie? Zawsze, co? Znaczy nie byłam przez ostatnie parę lat, ale wcześniej jak byłam, to też było ładnie. Jak z filmów kadr takich, No nie? tak, jak z Kevina, mi się Kevin przypomniał, to była też scena jakby na lodowisku. Tell me again with a whisper, O, i tu kolejna choinka. little things that I wanna hear. Jeszcze chciałem zobaczyć jedno miasto, którego nam się nie uda zobaczyć, ale podobno Wrocław wygląda tak cudownie, że bardzo tam pojechać, no ale niestety jest totalnie nic nie na naszej trasie. Autko jest. I autko, które mamy dzięki Odkryj Auto. Także dziękujemy bardzo. Ale zimno, zmarzliśmy okropnie. W ogóle muszę wam powiedzieć o ważnej sprawie. Skręć w prawo. Skręć w prawo. To nie jest ta ważna sprawa, ale to też jest ważne. To, że dogadałem się z Polsatem 31 grudnia będziecie mogli zobaczyć odcinek, który nagraliśmy razem w Brazylii, w Rio de Janeiro dokładnie. Gdzie będzie dokładnie, o której godzinie, to wam jeszcze dam znać, ale chciałbym teraz wszystkim powiedzieć, że jeśli was mogę prosić, to żebyście oglądali ten odcinek, jak będziecie mieli czas, jak będzie o jakiejś normalnej godzinie, bo no po prostu będą patrzyli na to, ile osób go oglądało. Także fajnie by było, jakbyście go oglądnęli i przede wszystkim to jest naprawdę bardzo dobry odcinek. Także polecam i zapraszam. Kupowanie prezentów, numer 1 852, bo tam nam się nie udało. Trzymajcie kciuki, żeby tu się udało. A później idziemy na świątecznego kebaba. No i koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Zapraszam was na kolejne, ale już dopiero po świętach, ponieważ święta to czas rodzinny i czas na Kevina. Dokładnie tak. A później lecimy dalej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, żeby smakowała wam dzisiaj świąteczna kolacja, dokładnie wigilijna kolacja. Kochajcie się, bądźcie dla siebie dobrzy, pamiętajcie o tym i życzę wam świetnych prezentów. Pozdrawiam.